Cześć! W dzisiejszym odcinku poruszymy ważny temat dotyczący Twojego czworonoga. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć jego potrzeby i zachowania, jesteś we właściwym miejscu. Chcesz wiedzieć więcej o swoim pupilu? Zostań i posłuchaj. Czy pies robi coś tylko dlatego, że dostanie kawałek parówki? A co, jeśli tej parówki nie chce? Albo ma już brzuszek pełen i smakołyk nie działa? Dzisiaj sprawdzimy, co naprawdę motywuje psy do działania i dlaczego kluczem wcale nie jest jedzenie, ale coś o wiele ważniejszego. Witajcie w Kundel Podcaście. Ja jestem Paweł i dziś zapraszam Was do rozmowy o psiej motywacji. O tym, skąd pies bierze energię do współpracy, jak odkryć, co go cieszy i jak sprawić, żeby wracał do nas nie ze strachu, ale dlatego, że naprawdę chce. Jeśli chcecie zrozumieć swojego pupila jeszcze lepiej, to jest odcinek właśnie dla Was. Kiedy myślimy o motywacji psa, najczęściej przychodzi nam do głowy jedzenie. Smakołyk, parówka, granulka karmy – to działa, ale nie zawsze i nie u każdego psa. Psy mają różne potrzeby i różne powody, żeby coś robić. Jedzenie to tylko jedna z wielu dróg. Tak samo ważne są potrzeby bezpieczeństwa, spokoju, zabawy, ruchu czy kontaktu z człowiekiem. Jeśli pies jest w dużym stresie, to może nawet odmówić jedzenia. A jeśli ma już nadmiar kalorii, to smakołyk przestaje być atrakcyjny. Dlatego jedzenie jest pomocne, ale nie może być jedynym narzędziem. Motywacja psa jest dużo szersza i kiedy zaczniemy ją rozumieć, wtedy otwierają się przed nami naprawdę ogromne możliwości pracy i wspólnego życia z naszym pupilem. Jedzenie to bardzo silny motywator, ale ważne jest, jak je wykorzystamy. Nie chodzi o to, żeby pies był głodny i pracował tylko po to, żeby zaspokoić podstawową potrzebę. To nie buduje zdrowej relacji. Dużo lepiej traktować smakołyki jak walutę, której wartość zależy od kontekstu. Możemy zmniejszyć porcję posiłku przed treningiem, ale nie powinniśmy doprowadzać psa do dużego głodu. Wtedy nie będzie myślał o nauce, tylko o przetrwaniu. Warto też pamiętać o tym, w jakiej formie podajemy jedzenie. To może być szybka nagroda podana z ręki, ale może być też element zabawy. Rzut, tropienie czy szukanie kawałka karmy w trawie. Wtedy nagroda staje się ciekawsza i bardziej angażująca. I jeszcze jedna rzecz. Spalanie miski, czyli dawanie psu jedzenia wyłącznie za pracę, czasem bywa stosowane, ale tylko jako rozwiązanie tymczasowe. To nie jest sposób na codzienne życie z psem. Jedzenie to coś, co psu się po prostu należy. Minimum jeden posiłek dziennie pies powinien dostać bez żadnych warunków, za darmo. Resztę możemy wykorzystać w mądry sposób, żeby wspólnie się uczyć i budować więź. Co jeśli smakołek nie działa? Na szczęście jedzenie to nie jedyna droga. Psy mają mnóstwo innych motywacji i to od nas zależy, czy je odkryjemy. Dla jednego psa największą nagrodą będzie zabawa w szarpak albo pogoń za piłką. Inny pies woli eksplorować zapachy i wtedy pozwolenie mu na chwilę węszenia jest lepszą nagrodą niż kawałek parówki. Są psy, które uwielbiają kontakt z człowiekiem, głaskanie, przytulenie, ciepły głos. Dla niektórych największą frajdą jest możliwość pobiegania, wskoczenia do wody albo spotkania z innym psem. Kluczem jest to, żeby obserwować swojego pupila i sprawdzić, co sprawia mu najwięcej radości. Każdy pies ma własne preferencje, a naszym zadaniem jest je poznać i wykorzystać. Jeśli znajdziemy właściwą nagrodę, wtedy motywacja pojawi się sama. Nawet najlepsza nagroda nie zadziała, jeśli pies nie wie, za co ją dostał. Dlatego tak ważna jest komunikacja i sygnał, który jasno mówi: właśnie zrobiłeś coś dobrze. Może to być kliker, ale równie dobrze krótkie słowo, na przykład tak. Dzięki temu pies wie, że idzie w dobrą stronę i że nagroda za chwilę nadejdzie. To daje mu pewność i buduje spójny język między nami a nim. Warto też nazywać zachowania, które nam się podobają. Jeśli pies usłyszy znajome hasło, łatwiej mu wrócić do zadania nawet w trudniejszych warunkach. To nie musi być zawsze komenda.
Często wystarczy, że konsekwentnie używamy tego samego słowa w tym samym kontekście. Pies naprawdę lubi wiedzieć, co się dzieje. Kiedy ma jasny sygnał i spójny język, wtedy pracuje chętniej i spokojniej, a nagroda staje się dla niego czymś więcej niż tylko kawałkiem jedzenia. Nie ma opiekuna, któremu nigdy nie zdarzyło się podnieść głosu czy szarpnąć smyczy. Czasem z nerwów, czasem ze strachu, że pies zrobi sobie krzywdę. To normalne, ale ważne jest, co zrobimy później. Po pierwsze, nie ma sensu się zadręczać. Lepiej przekuć to w działanie. Zamiast rozpamiętywać, zaplanuj następny spacer tak, żeby było łatwiej. Mniej bodźców, krótsza trasa, więcej okazji do nagrodzenia psa za dobre zachowania. Po drugie, nie musisz zawsze kończyć treningu idealnym powtórzeniem. Jeśli jesteś zdenerwowany, pies i tak to wyczuje. Czasem lepiej zakończyć wcześniej i wrócić do tematu jutro, na spokojnie. Perfekcjonizm nie jest celem. Celem jest dobra relacja z psem. Błędy się zdarzają, ale każdy kolejny spacer czy trening może być okazją, żeby je naprawić. Często słyszymy, że dorosłego psa trudno czegoś nauczyć. To nieprawda. Nawet jeśli pies ma za sobą trudne doświadczenia, wciąż może się uczyć nowych rzeczy. Oczywiście nawyki utrwalone w przeszłości mogą być silne, ale nie oznacza to, że sytuacja jest przegrana. Kluczowe jest zapewnienie bezpieczeństwa, przewidywalności i małych kroków, które budują zaufanie. Psy po przejściach często potrzebują więcej czasu, delikatności i nagród dopasowanych do ich charakteru. To mogą być nie tylko smakołyki, ale też spokojne spacery, kontakt z człowiekiem czy poczucie, że mają kontrolę nad sytuacją. Nie chodzi o upór czy brak chęci. Często to po prostu inna motywacja niż ta, którą zakładamy. Naszym zadaniem jest poznać tego psa od nowa i odkryć, co naprawdę sprawia mu radość. Wtedy nawet dorosły, skrzywdzony pies zaczyna otwierać się na świat. Na zakończenie mam dla Was krótką checklistę na najbliższy tydzień. Po pierwsze, spiszcie 5 rzeczy, które Wasz pies lubi najbardziej, w kolejności od najważniejszej do najmniej ważnej. To będzie Wasza prywatna drabina nagród. Po drugie, wybierzcie jedno zachowanie i dodajcie do niego jasny sygnał nagrody. Może to być krótkie słowo, na przykład tak. Po trzecie, zamiast jednej długiej sesji treningowej, zróbcie 3 krótkie, po minucie każda. Pies szybciej się uczy i chętniej wraca do pracy. Po czwarte, 2 razy w tygodniu pozwólcie, żeby nagrodą było środowisko, na przykład możliwość powęszenia albo wejście w ulubione krzaki. Po piąte, zaplanujcie jedno przywołanie, które będzie absolutną petardą. Wołacie psa, on przybiega, a wy robicie wielkie święto z najlepszą nagrodą. I na koniec zapisujcie, co zadziałało najlepiej. Po miesiącu zobaczycie, jak bardzo zmienia się wasza wspólna praca. Na zakończenie mam dla Was krótką checklistę na najbliższy tydzień. Po pierwsze, spiszcie 5 rzeczy, które Wasz pies lubi najbardziej, w kolejności od najważniejszej do najmniej ważnej. To będzie Wasza prywatna drabina nagród. Po drugie, wybierzcie jedno zachowanie i dodajcie do niego jasny sygnał nagrody. Może to być krótkie słowo, na przykład tak. Po trzecie, zamiast jednej długiej sesji treningowej, zróbcie 3 krótkie, po minucie każda. Pies szybciej się uczy i chętniej wraca do pracy. Po czwarte, 2 razy w tygodniu pozwólcie, żeby nagrodą było środowisko, na przykład możliwość powęszenia albo wejście w ulubione krzaki. Po piąte, zaplanujcie jedno przywołanie, które będzie absolutną petardą. Wołacie psa, on przybiega, a wy robicie wielkie święto z najlepszą nagrodą. I na koniec zapisujcie, co zadziałało najlepiej. Po miesiącu zobaczycie, jak bardzo zmienia się wasza wspólna praca. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka Kundel Podcastu. Mamy nadzieję, że zdobyte informacje pomogą Wam lepiej dbać o Waszych czworonożnych przyjaciół. Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków i dzielenia się nimi ze znajomymi. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, prosimy o subskrybowanie naszego kanału, zostawienie łapki w górę lub komentarza. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć coraz lepsze treści. Dziękujemy.